Więc było tak. W Indonezji złamałam palec u stopy, więc od razu po szpitalu kupiliśmy bilety lotnicze, wsiadłam na wózek inwalidzki i polecieliśmy do Malezji. I tak wylądowaliśmy w Kuala Lumpur. I to tu spędzimy najbliższe tygodnie, póki nie zaczną znowu chodzić. Samo miasto Kuala Lumpur liczy około 2 milionów mieszkańców, ale cała aglomeracja to już ponad 8 milionów ludzi. To prawdziwy tygiel kultur. Malajowie, Chińczycy, Hindusi i mniejsze grupy etniczne żyją tu obok siebie. W mieście słychać 3 główne języki: malajski, mandaryński i tamilski, choć angielski jest powszechny w pracy i turystyce. Miasto to ma jedną z najlepiej rozwiniętych sieci metra i kolei w Azji Południowo-Wschodniej. Petronas Twin Towers przez kilka lat było najwyższymi budynkami świata. Mają 452 metry i 88 pięter. Zbudowane są głównie ze stali i szkła, a ich podstawa ma kształt ośmioramiennej gwiazdy islamskiej, co symbolizuje harmonię i jedność. A oto nasz pierwszy nocleg, mieszkanie na 21 piętrze, gdzie już od wejścia widzę, że książek to raczej sobie tu nie poczytam. Pozostaje mi więc patrzenie przez okno i to będzie moja główna rozrywka przez najbliższe tygodnie. No i tak, moje rozrywki są teraz totalnie ograniczone do oglądania Netflixa, leżenia na kanapie, zmieniania opatników, wyzwaniem jest umycie włosów, czy w ogóle się umycie, jak nie można stać na tej stopie. No i obserwacji, co jest widać z balkonu. Moja rozrywka to doczopianie się na balkon, gdzie mogę obserwować monsun. To, co słyszeliście, ten huk, to chyba piorun. Więc w związku z tym, że Paula jest trochę uziemiona, więc teraz ja chodzę sam niestety po Kuala Lumpur. Także też proszę nie zapominać, że ja w tym tandemie, który stara się dokumentować naszą podróż, jestem generalnie odpowiedzialny za latanie dronem oraz jego rozbijanie. Jest to zupełnie inne miejsce, jak widać, niż to, w którym byliśmy 2 tygodnie temu. W pokoju, który mieliśmy naokoło pól ryżowych, więc praktycznie z dżungli przenieśliśmy się dosłownie do miejskiej dżungli. Tak więc tak, tylko po przekroczeniu równika okazało się, że temperatura jest bardzo komfortowej, stała się niemiłosiernie nieznośna. Zmiana kraju to automatycznie zmiana architektury. Dużo wieżowców, bardzo dużo wieżowców, dosyć ciekawą architekturą. Kuala Lumpur jednak trzeba przyznać, że robi wrażenie, szczególnie te 2 wieże, ale również i architektura obok. Większość z tych hoteli ma na dachach ogrody, czy też jakieś takie strefy do grillowania, tak jak to było w naszym poprzednim miejscu. No niestety obecny hotel, w którym mieszkamy, nie posiada takich udogodnień. Kuala Lumpur od samego początku, jak tylko wylądowaliśmy, zrobiło takie dosyć, bym powiedział, pozytywne wrażenie. W sensie drogi bardzo dobrze utrzymane, bardzo wiele rzeczy dobrze zorganizowanych. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, Indonezja sprawia wrażenie bardzo bezpiecznego kraju. Ludzie generalnie są mili, uśmiechnięci, pomocni. Także czego chcieć więcej. Jak widać, ciągle są tu jakieś dodatkowe formy zabezpieczeń, ale pewnie dlatego, że jest to ambasada. Także mieszkamy w tym budynku. Okno w okno. Na którymś z tych balkonów pewnie teraz siedzi Paula ze złamanym palcem. Obserwuje, co się dzieje w budynku naprzeciwko. To jest moje kawalerskie życie na balkonie. Widok to jest na 0,6 kręcone, bo tak naprawdę to jest o tak, nie? Czyli mam, nie wiem, 20 parę metrów do tej ściany. Nic nie widzę, to jest wysokie. Tam w dół. I
taki sobie balkonik. Tu jest w ogóle napisane, że to jest product of Thailand. To nie jest malezyjskie, to jest tajskie, wiadomo. Nie umiem. Pachną normalnie, ale smakują. Nie wiem, jak smakują. Jak solone jajko, ale z majonezem czy nie? Kieleckim czy winiarym? I jest tu jajeczny posmak, tylko jajka takiego w proszku. I zaskakujące, spróbuj. Ale biorę trzeciego, więc chyba się wciągnę. Ja zamówiłam kurczak z orzeszkami nerkowca, cashew nuts. To zazwyczaj nie jest w ogóle ostre, jako bezpieczne danie z kuchni tajskiej. Natomiast tutaj wrzucili bardzo dużo chili, ale wciąż jest bardzo smaczne. Tu jest herbatka. Tu klasyka, czyli mango sticky rice i bardzo doceniam, że dali biały ryż, bo tutaj jakaś jest tendencja w tych knajpach, że jest barwiony jakimś barwnikiem na zielono. Bardzo źle to smakuje. Za to Tomaszek ma tutaj jakąś taką zupę trochę zieloną Zielone kary z kurczakiem. i twarz czerwoną. Oj tam, oj tam. Ostre od Takie 0, światło jest. od 0 do 10 jak ostre? Nie, no takie lekkie 5. Wspaniałe. Sałata lodowa, liście jakieś w ostrygowym sosie, ryż, ostry sos, który Tomkowi bardzo smakuje, herbata ziołowa. To co to jest? Warzywa zielone w sosie musztardowym, ostro kwaśnym, Tak, z wieprzowiną. kaczka, Kaczka. sos śliwkowy. Tak. A do picia co masz? Kwaśną śliwkę. Smacznego! Wzajemnie. Wielkopomna chwila, po 13 dniach wychodzę na zewnątrz. Ciekawe co jest za drzwiami. Gdzie idziesz? Spuszczona ze smyczy, nie wiem, w lewo czy w prawo mam iść. Po 13 dniach wyszłam z pokoju. I kuśtykam do windy. Skoro i tak moja mobilność jest mocno ograniczona, to postanowiliśmy się przemieścić chociaż do innego hotelu, by zmienić widok za oknem. Uroczy pokoik. Z mini balkonikiem. Lodówka, szafa, kuchnia. Łazienka. I schody w dół do wyjścia. Te widoki tutaj nam się zmieniają. Przez 2 tygodnie miałam widok po prostu na ścianę szklanego wieżowca. Ale teraz mam taki rozłożysty widok na miasto, na małe domki, na wieżowce, na wszystko. Ale najbardziej ciekawe są 2 rzeczy. Jedno to jest stadion piłkarski, na którym grają mecze do 2 w nocy. I deszcz, nie deszcz. No ale z drugiej strony jest jeszcze ciekawiej, ponieważ jest liceum. I w tym liceum codziennie na placu, od poniedziałku do piątku, od samego rana dzieci ćwiczą musztrę. Tak mi się wydaje, że to jest musztra. To wygląda niesamowicie. Trochę hipnotyzująco, trochę dla mnie przerażająco, ale to jest po prostu moja perspektywa. W każdym razie bardzo ładnie też to wygląda od góry, bo wtedy widać te kształty, nie? Z poziomu ziemi tak nie widać, że to się rozchodzi w rozgwiazdy i różne wzory. Wczoraj podkuśtykałam do windy i wjechaliśmy na górę, bo okazuje się, że w tym obecnym naszym hotelu na 35. piętrze jest basen, z którego wieczorami jest widok całkiem zacny. Tomaszku, chodź, trzeba spróbować lokalnych przysmaków. 100-letnie jajko, 1000-letnie jajko, różnie to nazywają. Chyba byś mnie bardziej przekonał, To ma fakturę z jak awokado. węgielek. Spalony. Ja nie wiem, to chyba trzeba ugotować jednak.
Za jakim nie poszło, to może czekolada. I co? Kończymy 3 tygodnie w Kuala Lumpur. W końcu mogę przynajmniej stanąć na nodze. Troszkę kuśtykam, tak jakbym miała wyimaginowany balkonik, ale kuśtykam. Pani ortopeda powiedziała, że to jeszcze ze 3 tygodnie zajmie. Inny lekarz powiedział, że to jest między 3 a 6 miesięcy, więc bardzo współczuję Tomkowi. Jednocześnie też jestem wdzięczna, że dźwiga te nasze plecaki. Coś wierci, ale trochę jakby mleczak, nie? Grillowana pierś z kurczaka, ryż nie wiem z czym. Kiełki w takim sosie słodko-słonym. Tu jest jakiś wywar. No. I 2 kompociki. Kompocik z longtan i lichi. Bardzo dobre, domowe jedzonko. I wiertarka. Tak, i za to wszystko zapłacili ile? No jakieś 35 zł, no. 40 miejscowych. Kuśtyk, jesteśmy na dworcu. Wiatraki ochroniarze. Bardzo czysto. To był pociąg, którym jechaliśmy, z którego wysiedliśmy i Tomek fotografuje, bo uwielbia pociągi. Ładny pociąg? Mhm. Po 3 tygodniach w Malezji w końcu rozpoczynamy zwiedzanie Malezji. Czyli Georgetown i street art. Tu jest jakiś ciekawy budynek, gdzie zaglądamy przez kraty. I na ścianie też jest jakiś taki street art. Tomasz zakupił czapkę, więc jest szczęśliwy. Jak tak człowiek posiedzi 3 tygodnie po prostu nieruchomo, pójdzie sobie nawet na jakiś spacer, to się wszystkim zachwyci. Chcesz urwać jeden i przyczepić do czapeczki? Kusi, nie? Bardzo. Mojego pierwszego spaceru wysyłamy też pocztówki, ale nie wiem, o czym tam Tomek dyskutuje z panią. Żeby wam powiedzieć trochę, jak jest ciekawie, to nie dość, że trzeba znaleźć pocztę, to na przykład teraz na tej, na której jesteśmy, możemy wysłać tylko takie, które są pocztówki bez kopert. No a niektóre mamy, w sensie 2 całe, mamy w kopertach i nie zaryzykuję wysłania ich bez koperty, dlatego że są takimi zdjęciowymi negatywami. Także 2 pocztówki znowu pojadą z nami do kolejnego kraju, gdzie będziemy próbować się wysłać stamtąd. To nasz ostatni wieczór w Malezji, także o zachodzie słońca wracamy do hotelu, by jeszcze przed świtem ruszyć w długą podróż do Tajlandii. Dzień dobry. W Malezji jeszcze. A na horyzoncie się błyska. Bardzo się błyska. Właśnie widziałam cały piorun. Ekstra.